Dzień dobry, mam nadzieję, że dobrze będzie mnie słychać, dobrze widać. Pogadamy sobie dzisiaj o czym sobie pogadamy, tak właściwie. To ja się zastanowię jeszcze, a tymczasem intro puszczę. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, dlaczego nie warto walczyć z różnymi rzeczami oraz z różnymi ludźmi nie warto walczyć i dlaczego w ogóle nie warto walczyć z nałogami. I z prokrastynacją też, dlaczego nie warto walczyć. I dlaczego nie warto walczyć ogólnie ze swoimi zahamowaniami, dlaczego nie warto walczyć z rządzą zemsty, dlaczego nie warto walczyć z pokusą na przykład i w ogóle dlaczego nie warto walczyć, słuchajcie, dlaczego nie warto walczyć z ludźmi, którzy chcą z nami walczyć. Odpowiedź jest prosta, ponieważ walką niczego nie załatwisz. Także koniec podcastu, dzięki, cześć! Nie no, słuchajcie, taka jest prawda ogólnie, no bo zobaczcie, tak naprawdę fajny cytat kiedyś słyszałem, który brzmiał w taki sposób, że rozumienie wyklucza nienawiść, tak? Dam wam tutaj chwilkę, jeszcze raz powiem po cichu, ciszej może trochę, żeby dotarło bardziej. Rozumienie wyklucza nienawiść. Tak jest, że jak coś rozumiesz, na przykład rozumiesz, dlaczego ktoś coś zrobił, no to przechodzi cała złość, ponieważ zrozumiałeś, co kierowało tym człowiekiem, nie? Przyszedł mi do głowy przykład, to może podam, dobra? Podam przykład. Jedziesz sobie swoim autem, na przykład jedziesz sobie, słuchaj, Renault Clio sobie jedziesz, pogoda jest nie za fajna, pada deszcz, więc jedziesz powoli, bo tam wycieraczki nie za dobrze ci działają, nie? No i nie spieszysz się, bo na przykład jest niedziela, nie? Brzydka pogoda, wieje, pada deszcz, może jesień właśnie, jest wrzesień, przychodzi wrzesień, pojawia się jesień. No i jest ta jesień i wiesz, no i jedziesz powoli, ostrożnie, też nie masz prawka za długo może, albo po prostu nie lubisz jeździć za bardzo, jesteś słabym kierowcą, nie? W ogóle muszę patrzeć tutaj, bo wtedy patrzę jakby w obiektyw, a jak patrzę tutaj, to wtedy patrzę tak jakby obok, nie? No właśnie nie podoba mi się trochę, ale dobra. No i jedziesz sobie, tak? I nagle wyprzedza ciebie auto, które jest autem lepszym od twojego. I tym manewrem ta osoba sprawiła zdecydowane niebezpieczeństwo na drodze. Może pod zakręt cię wyprzedził, tak? Pod zakręt, pod górkę. Wiecie, mokra droga i tak dalej, tak? Niebezpieczeństwo. Może jeszcze trąbił na was jak wariat, nie? No i pierwsze co myślicie, no nie może tak być, nie? Nie może tak być. Nie może tak być, że takie rzeczy tutaj on zrobił i że tutaj wyprzedza mnie, nie? I pod zakręt, a co jakby to, jakby tamto, tutaj ktoś by wyjechał, to człowiek by przechodził, sarenka by przeskakiwała sobie, nie? Tam przez pole, powiedzmy w lesie to była ta droga i z tego lasu by wybiegła ta sarenka i znowu się patrzę tu w boku, znowu się patrzę w bok. Dobra, patrzę się, tu gdzieś świeci lampeczka, dobra. No i wiecie, i zdenerwowaliście się ogólnie, tak? W dużym skrócie zdenerwowaliście się i sytuacja wam się nie podoba, może wam się podniosło ciśnienie, to może tak szybko tylko dodam, że ja miałem taką sytuację raz, że jechałem dosyć niebezpiecznie na autostradzie chyba, czy na jakiejś obwodnicy to było i za blisko byłem pod dupą gościowi, on przyhamował, musiałem szybko dać w prawo, się tym ogólnie nie chwalę, bo to był mój błąd i wtedy zrozumiałem, ale dążę do tego, że jak miałem taką sytuację bliską niebezpieczeństwa, bo skręciłem szybko na prawy pas i za mną ciężarówka była tyle i tam trąbi, ja tam ledwo wyszedłem z tego. No i w sekundę byłem cały mokry, bo ciało tak odpowiada, nie? Ciało tak odpowiada.
Nawet nie wiesz kiedy, już minęło, powiedzmy od tego zdarzenia minęło te 15 sekund i dopiero czujesz jak zalewa pot, nie? Tak z lekkim opóźnieniem ciało zawsze reaguje. No i wiecie, i może mieliście taką samą sytuację, tak? Wyprzedził was ktoś? Rowełka, to muszę iść do niej. No to idź do niej. Za 5 minut jakieś trzeba będzie to wyłączyć wszystko. Za 5 minut, dobra. Za 5 minut muszę wyłączyć obiad. Smażący się, czy tam robiący się coś z nim. Mnisiu. Ale śliczny, ojejku. Mnisiu. No i bo nigdy nie skończę tej historii. Ja tej historii chyba nie skończę nigdy. Zdenerwowaliście się na drodze, nie? Bo ktoś was wyprzedzał w tą niedzielę wietrzną i No i może bluzgacie go, a może jesteście osobami bardziej opanowanymi i po prostu na przykład pomyśleliście sobie, że no ham, po prostu ham, no i tyle, no ham. Ale w każdym razie było to nieprzyjemne doświadczenie, tak? Ja się lubię trochę rozgadywać ogólnie i zbaczać z tematów, więc tam sorry, nie? Ale ogólnie, nie? I tak wiecie, i powiedzmy zdenerwowaliście się, nie? Zdenerwowaliście się? Czekajcie, kota wypuszczę. Idź. Ale dobra, i wiecie, i zdenerwowaliście się. Ale nagle dowiedzieliście się na przykład, że ten człowiek jechał do szpitala z żoną, która rodzi. I co wtedy? Zmienia się wtedy myślenie, nie? Albo jechał do szpitala, bo wypadek miał ktoś z jego bliskich, żona, dziecko. Tak? Nagle jest pstryk w mózgu. Taki mem był, nie? Że mózg rozje. I nagle nie jesteście źli, a gdybyście nawet wiedzieli, że taka jest sytuacja podczas tego manewru, to byście go puścili, byście nawet zjechali może z drogi, żeby pojechał szybciej, żeby załatwić tę sprawę, nie? Więc wiecie, rozumienie pewnych sytuacji zawsze będziemy oceniać w pierwszej sekundzie, nie? To jest cholernie trudne, nie? Żeby nie oceniać. Po powierzchownej sytuacji, powiecie, po okładce. Ale gdy rozumiesz, dlaczego ktoś coś robi, no to emocje przechodzą, nie? I właśnie dlatego, kochani moi, nie warto walczyć z rzeczami, tylko trzeba je zrozumieć, obserwować je w sobie. Znowu patrzę tam, gdzie trzeba, nie? Ciekawe, czy się nauczę kiedyś. Jest taka youtuberka, nie? Ta Paulina Mikułata, mówiąc inaczej. I Dawid Myśliwiec zainspirował ją swoim filmem o hejterach i ona też nagrała film. I na końcu powiedziała, że trzeba walczyć, nie? Z hejterami, że trzeba walczyć. Z nałogami trzeba walczyć, też wszyscy powiedzą, nie? Z lenistwem trzeba walczyć. Trzeba zrozumieć. Zrozumieć trzeba. I uświadamiać ludzi. Siebie uświadamiać. O swoich emocjach i ludzi uświadamiać. Tych hejterów, nie? Trzeba tworzyć jakieś takie, wiecie, kampanie uświadamiania o emocjach, o reakcjach. Od małego najlepiej. Od małego w szkołach, gdzieś tam dzieci w przedszkolu. Nauka obserwacji siebie. Co się dzieje teraz, tak? Teraz na przykład nie, że Andrzej jest głupi, tylko ja teraz myślę, że Andrzej jest głupi, ponadto czuję się zdenerwowany. Moje ciało drży, czuję, że rośnie we mnie agresja.
Moje myśli wyglądają tak, że chciałbym sprawić przykrość Andrzejowi. Moje myśli wyglądają tak, że chciałbym zwalczyć tych hejterów. Wiecie, jakie są małe dzieci. Na przykład, to czy złe nawyki. Nie wydaje mi się, żeby małym dzieciom chcieć im zwalczyć coś, zwalczyć jakiś nawyk, wiecie, zwalczyć go. Dziecku trzeba wytłumaczyć. Spokojnie i powoli. W ogóle fokus jest na mojej twarzy czy na mikrofonie? Patrz, ręki nie łapie, nie? Teraz łapie. Teraz? A teraz? Dobra, jest git. No. Uświadamianie, jakaś taka, wiecie, globalna kampania uświadamiająca o tym, że to twoje wnętrze przemawia przez ciebie. No nie? I wiecie, ja teraz nad czym pracuję, to właśnie czytam książkę, pochwalę się. Nie przeczytałem jakoś tam super dużo książek w życiu, ale może to się uda teraz zmienić. No i czytam książkę, jak nie? Czytam książkę. Eckharta Tolle, właśnie o tym, że warto być, na początku jestem dopiero, o tym, że warto być takim obserwatorem, nie? Miałem wyłączyć obiad. Czemu takie skomplikowane są te rzeczy kuchenne? Nie no, żartuję, ludzik. No i wiecie, jesteśmy niewolnikami ogólnie swoich umysłów, nie? Identyfikujemy się z naszymi przekonaniami, identyfikujemy się z naszymi myślami, identyfikujemy się z uczuciami naszymi. Wiecie, nasz mózg cały czas tam coś kłapie dziobem, nie? Tak kłap. I tutaj, tak jakby w dużym skrócie, masz się po prostu postawić w roli obserwatora. Żeby być w stanie zauważyć to, co się dzieje tu w środku, nie? I z tego wyniknie zrozumienie tych mechanizmów, zrozumienie twoich wszystkich myśli, zrozumienie reakcji, zrozumienie twoich podświadomych programów. A jeżeli zrozumiesz coś, to wykluczysz chęć walki. Będziesz w stanie się z tym zapoznać, zakumplować. I to po prostu odpuści. Jeżeli nie walczysz, to rzeczy odpuszczają. Dosyć niemądrym jest też walka z czymś, co już jest. Z czymś, co już nastało, nie? Wiecie, jest jakaś sytuacja, przychodzi do mnie. To nie jest to rozsądne, żebym ja nagle w środku się zakurczał i chciał walczyć z tym, bo akceptacja i dopiero z pola akceptacji idziesz dalej. Dopiero najpierw jest akceptacja, pierwsze co? Akceptacja tego, co mnie spotyka. I dopiero od tego punktu wykonujesz następny krok, nie? Oczywiście, nie zrozumcie mnie źle, nie masz być lemmingiem, który stoi i daje się uderzać w twarz, tylko wiecie. Z poziomu akceptacji masz też wyższy... Masz też na wyższej wydajności taki alarmowy ten mechanizm w sobie, nie? Bo jak jesteś pogrążony w walce i w stawianiu oporu i w emocjach, to nie będziesz na tyle efektywny, nawet jeżeli chodzi o bijatykę na ulicy. Nie. Musisz, zaakceptować, że jest niebezpieczeństwo, jest coś złego, jest coś niesprzyjającego. Okej, rozumiem to. I wtedy jesteś bardziej bystry, nie? Ale dobra. Także nie walczymy. Ostatnia myśl. Nie walczymy, tylko moi kochani, wspaniali,
obserwujemy i akceptujemy. I dopiero od tego momentu możemy powziąć dalsze działania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Nie zapomnijcie dać subka, łapki, wiecie. Nie, no tak głupio tak żebrać. Ja tak nie lubię żebrać. Ale jest coś takiego w marketingu i w działaniach sprzedażowych ogólnie. Jest coś takiego jak call to action, czyli wezwanie do podjęcia działań. Czyli na przykład jak piszesz maila i chcesz coś uzyskać od tej osoby, chociażby odpowiedź, ale nie zadasz na końcu pytania, albo nie napiszesz wprost, proszę o odpowiedź, albo kiedy mogę spodziewać się odpowiedzi, albo co pani o tym sądzi, no to nie dałeś tego call to action, CTA. Nie dałeś tego triggera do działania, więc jest większe prawdopodobieństwo, że ta osoba nie poweźmie tego działania, nie? Dlatego moje call to action jest takie, żebyście dali mi jakieś coś. Dajcie mi, rozumiecie? Dajcie, w ogóle źle to brzmi. Daj! Ale jakieś tam łapki, jak ktoś nie traktuje YouTube'a jako swojej playlisty muzycznej, bo ja na przykład tak mam i nie mam mu różnicy, gdzie daję lajka, no to słuchajcie, lajeczek dla mnie jest fajny. Jak ja mam na przykład pod filmem 15 lajków, to jestem już mega zadowolony, nie? No i komcie też mogą być i wszystko może być, wszystko. Dobra, dzięki kochani, trzymajcie się, papa.